Siemka, ja jestem Adacho, a wczoraj dostaliśmy niesamowitą zapowiedź. Zapowiedź nowej karty w grze Boom Bitwa. I jest tą kartą, uwaga, ekstremalnie techniczny, nieustannie zwiększająca się moc, legendarny Broly Rozsierdzon. Broly, powiedziałem? Broly Rozsierdzon. Broly wściekły, Broly Wrathful, Broly, który wykorzystuje i utylizuje moc przemiany Wozaru, dlatego chociażby ten pan będzie miał kategorię Giant Ape Power, co jest też zasadą, którą ustanowił Broly, którego mogliśmy zobaczyć w grze już w 2019 roku. Ten stary AGL Broly w nawiasie Rozsierdzon, który też korzystał z tej mocy Ozaru w ludzkim ciele. Tyle, że tamten Broly jest już od dłuższego czasu kartą absolutnie nieużywalną. Natomiast ten Broly, którego dzisiaj sobie zobaczymy i którego będę analizował, na pewno będzie użyteczny w określonym typie kontentu. Tak się składa, że ja tę kartę zobaczyłem, jak jechałem pociągiem. A możecie się troszeczkę wyprostować, bo tak krzywo siedzicie po prostu. Nie siedź krzywo przed komputerem, dobra, bo cię plecy będą boleć. Raz widziałem animację, raz widziałem już jego detale, ale żeby tradycji stało się zadość, obejrzymy sobie tutaj jeszcze raz. Myślę, że te animacje są akurat godne tego, żeby je zobaczyć. Mimo wszystko ubolewam trochę, że kurtka Vegeta, nazwany ostatnio u nas na live'ie Kurweta, to jest karta, która jest jedynie postacią banerową. To oznacza, że nie ma zbyt wielu różnych animacji, chociaż uważam, że i tak został on zrealizowany fajnie. No ale mi się marzy taka celebracja, w której po jednej części będzie Broly Rozsierdzon, a po drugiej stronie będzie Vegeta transformujący się w Super Saiyanina, a potem w Super Saiyanina Goda, no bo te animacje to są Picobello i tak dalej, Piccolo i Prima Sword i Prima Donna i Primavera i tak dalej. Obejrzyjmy te animacje od samego początku. Od początku. To musi być animacja wejścia. Ja pamiętam, że tam jest kilka animacji z głosem. Tak, on ma animację wejścia wiążącą się z redukcją damage'a, która jest trochę sytuacyjna, bym powiedział. Niemniej uważam, że animacje superataków, zwłaszcza te kadry i zwłaszcza ten mały smaczek, którego oczywiście w filmie nie widzieliśmy, czyli przebitka z twarzą Ozaru. Swoją drogą nie widzieliśmy nigdy Broly'ego w Ozaru, więc teoretycznie jest to Broly w Ozaru. Pierwszy raz pokazany na kartach oficjalnych, znaczy nie chodzi mi o karty w grze, ale powiedzmy na łamach oficjalnej historii. Nie chodzi mi o jakieś fanmangi, bo tak naprawdę do tej pory nigdy nie widzieliśmy Broly'ego w formie Ozaru. Mamy tutaj scenę z walki z Goku, chociaż ja uważam, że te sceny z walki z Vegetą były znacznie lepsze. No i Active Skill. Active Skill, który jest trochę tutaj rzeźbieniem w gównie, bo niby jest ta kwestia, że Chile i Lemo próbują uratować Broly'ego, tylko że w filmie oczywiście były to Smocze Kule i Shenlong, no a tutaj po prostu strzelają w Goku z laserka z eBaya. Pozdrowienia dla Sorbeta z Resurrection of F. No ale to ujęcie, pamiętam jak jeszcze był trailer, pamiętacie jak widzieliśmy tylko kawałek ciała Broly'ego i nie było widać jeszcze, że to w ogóle jest Saiyanin, że to jest Broly tym bardziej. Na początku myśleliśmy, że może to być Liquir, czyli Bóg zniszczenia bodajże 5. wszechświata. Chyba 5, a nie 8. Jestem za. Uważam, że animacje są piękne. Oczywiście tutaj bardzo mocno nawiązujemy do tego, co było w filmie, bo te kadry tak samo jak kadr tutaj przy jeziorze, tak samo jak strzał z gęby. To jest wszystko to, co było w filmie, ale moim zdaniem, jeśli te części animacji jeszcze nie są tknięte, to nie ma co tutaj wymyślać. Oczywiście Active Skill był wymyślony, ale i tak trochę bazował na tym, co widzieliśmy. To było tutaj. No to jest ta scena, w której oni biegną wypowiedzieć Smocze Kule, ale ten strzał to jest coś, co widzieliśmy już, chociaż nie jest to aż tak do końca 1 do 1 odwzorowane. W karcie Trio, Broly Trio, prawda? Jedyna karta, która ma Big Bad Bosses, jeśli chodzi o karty z Brolym. Śmiem twierdzić, że to ze względu na to, że mamy obecność największego gołta w historii Dragon Balla, czyli Lemo. On tak naprawdę był wielkim złym szefem, no a ze względu na to, że tutaj Broly Rozsierdzon jest sam na tej karcie, Lemo nie ma, Chilai tak samo nie ma. Gdyby to na przykład było Broly plus Chilai plus Lemo, to mielibyśmy od Chilai kategorię Pussy Power, a od Lemo kategorię Terrifying Conquerors i jeszcze Link Big Bad Bosses. No ale niestety Broly Rozsierdzon nie jest w stanie sam ciągnąć tego wózka. Także przechodzimy do drugiej scenki. Ja sobie tutaj odpalam full screena, ściągam słuchafony, no bo po co mi słuchafony? No i mamy potwierdzenie tego, o czym mówiłem na początku. Jest ekstremalnie techniczny, chociaż Broly w filmie techniką zbytnią się nie popisywał. Wiecie co? Tyle lat ten Dokkan trwa, a oni dalej wrzucają grafiki w 144p. Co to ma być? Czy ja gram w Mario Bros?
O co tu chodzi? Dlaczego to wygląda jakbym na CD Action Expo grał na strefie retro, kurwa, w mini Boulder Dash? I to nawet nie 2, tylko pierwszą część. Dlaczego na przykład Chilaj na cycuchach wyskakują jakieś 2 różowe piksele? No, szanujmy się, Dokkan. Ja rozumiem, że wasza aplikacja waży 20 giga, ale uważam, że można byłoby wyrzucić chociażby diamentowe tła, a wrzucić tutaj albo jakiś suwak. Jeśli chcecie mieć lepszej jakości zdjęcia, to sobie to przesuńcie, ale dajcie nam jakikolwiek wybór, a to po prostu wygląda jak... no tragedia. Tak czy siak, ostatnio widziałem, że na tym konwencie, który miał miejsce, nie pamiętam gdzie on był, w Los Angeles, czy gdzieś tam generalnie w Stanach Zjednoczonych, było Matsu, to było takie wydarzenie na żywo i można było tam dowiedzieć się paru nowych rzeczy. Ja jeszcze na ten temat nie nagrywałem i w sumie chyba nagrywać nie będę. Jeśli to się pojawi w grze, to wtedy będę mógł opisać ten nowy mod, albo w zasadzie ten nowy tryb gry. Z tego co słyszałem informacje na ten temat, to trochę jestem zawiedziony, bo to nadal będzie opierać się na zbijaniu bąków, prawda? Na zbijaniu kulek, a nie na czymś, co mogłoby wykorzystać inne karty, jakieś większe ilości duplikatów. Chain Battle. Będę dalej pchał tę agendę, że Chain Battle było dobrym trybem, tylko z jednym błędem, że bazowaliśmy na kartach przeciwników, znaczy sojuszników, a nie na swoich kartach. Gdyby Chain Battle wyglądało tak, że ja ulepszam ukryty potencjał kart i potem ja z tego korzystam, a nie, że ulepszam moje karty po to, żeby inni z tego korzystali, a sam nie mam z czego skorzystać, to uważam, że Chain Battle byłoby jednym z najlepszych trybów, bo mógłbym wykorzystać 78 kopii Full Power Freezy AGL legendarnego, którego mam i wtedy jakaś celebracja znamek, to wiecie, wywindowałaby mnie w top 1 w grze, jeśli chodzi o wyniki w Chain Battle. Okej, nieważne, odpalam się tutaj nie na tematy, o których tutaj będziemy dzisiaj rozmawiać głównie, więc legendarny Broly rozsierdzon. Wrathful można byłoby też przetłumaczyć jako gniewny, ale uważam, że rozsierdzony albo rozsierdzon tym bardziej jest to słowo, które brzmi dumnie, także ja od dzisiaj na tego Broly'ego będę mówić Broly rozsierdzon. Także jest to rzecz jasna karta karnawałowa, więc pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, oprócz tego, że nie ma karty banerowej, no bo ostatnio mieliśmy kurwetę, ale dzisiaj, w zasadzie nie dzisiaj, wczoraj nie dostaliśmy żadnej informacji o kartach banerowych, natomiast jeśli chodzi o karty dodatkowe związane z tą celebracją, to na pewno Broly z Mistrzostw Świata, w zasadzie on nie jest z Mistrzostw Świata, ale jest kartą używaną na Mistrzostwach Świata. W zasadzie był. Czerwony, legendarny Broly to jest karta, która dostanie Super EZA, więc na to też czekamy. No i kartą, którą dostanie EZA jest Broly z 7. rocznicy. Banerowy, też czerwony swoją drogą, bazowy Broly. To jest karta, która od razu mi się podobała ze względu na swój super atak. Ona od zawsze była dość słaba. Bardzo szybko się zestarzała, ale ja zawsze byłem fanem tej karty, wylewelowałem ją na 10 linki od razu jak wyszła, bo byłem fanem tego super ataku, także mam nadzieję, że EZA będzie dobre. Tego już oczywiście dzisiaj omawiać nie będziemy, chyba że to nagle wyjdzie w trakcie nagrywania mojego filmu, wątpię. Exploding Rage, kategoria, która tak naprawdę ostatni jej lider to był Beerus, z tego co pamiętam, pozwólcie, że sobie to sprawdzę. Broly rozsierdzon, mam tutaj odpalonego tego starego Broly'ego rozsierdzon, on tak naprawdę będzie miał te same kategorie, które ma ten Broly, więc możemy sobie tutaj na podstawie tego starego Broly'ego zerknąć. No, o tym właśnie mówiłem. Gość tutaj, no jak pamiętacie, on nic nie robił. Nic nie robił, ale no zobaczcie ten super atak. Musicie przyznać, że to wejście Broly'ego było klimatyczne, jak siedział 20 km od Paragusa i Paragusa zaczęło atakować pająki i on krzyczy: synu, chodź tu do mnie! I Broly, łubudu, patrzcie. Kamera dosłownie, wiecie co, i tak największe wrażenie na mnie robi kamerzysta. Operator kamery, że był w stanie to wszystko uchwycić. Rewelacja. Nie o tym. Exploding Rage. Okej, jest jeszcze ten gościu, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że to dodatkowe 30% jest do dość specyficznych kategorii. Dragon Ball Seekers to jest w głównej mierze albo Dragon Ball Saga, albo na przykład Planet Namek, Saga Namek, prawda? Albo Bond of Friendship to też są karty, które, no nie wiem, Exploding Rage to mogłaby być Kale, no nie? Nie wiem, czy ona byłaby w 200%. Tak czy siak, chodzi o to, że można byłoby sklecić kategorię, ale to byłyby, żeby to było to 200%, to trzeba byłoby tutaj rzeźbić w gównie. A jeśli chodzi o samą kategorię Exploding Rage, po prostu wrzucamy karty i nie patrzymy na to, że musi być w tej i w tej kategorii, to chociażby, zobaczcie, nowy Goku, jakieś Janemby, Beast Gohan, Broly, więc można tutaj robić drużynę pod Broly'ego, rzecz jasna, no ten Broly będzie przewodniczył tej kategorii, ale jeśli ktoś chciałby wrzucić sobie jakiegoś śmiesznego supporta pokroju na przykład banerowego Beerusa, albo ktoś chciałby zrobić drużynę bardziej sajańską, ale niekoniecznie składającą się z Broly, to można wrzucać Goków, Gohanów. Sporo tutaj jest opcji, dlatego uważam, że ta kategoria zasługuje na nowego lidera, bo to, co tutaj mamy, no nie patrzę na Prime Battle Gohana i na banerowego Vegetę, to są stare karty,
To nie jest leader skill, który powiedzmy prawidłowo obsługiwał tę całą kategorię. Nawet jeśli, to umówmy się, że trzymanie takiego Birusa w drużynie, zwłaszcza dwóch jako lidera i przyjaciela, to robi więcej szkód niż pożytku, no bo umówmy się, że ta karta jest już trochę słaba, chociaż uważam, że i tak ma najlepiej starzejącą się mechanikę, czyli redukcję damage'a, ale biorąc pod uwagę, że ma bardzo mało defensywy i przeciwnicy biją coraz więcej, to nawet jakieś tam 40% redukcji damage'a, bo tutaj jest jakby przed atakowaniem kolejne 30, to nie wystarczało. Ale wracając do Broly'ego. Intro tego pana. Bo chociaż moglibyśmy zacząć od rzeczy, która jest w przypadku tej karty praktycznie najważniejsza, a mianowicie efekty superataków. Jak widzicie, gość jest stackerem, stakuje nieskończoność atak i def. Oba efekty są praktycznie identyczne, nie mówiąc tutaj o obrażeniach, no bo wiadomo, że na ultra superataku mamy mega colossal damage, na zwykłym superataku colossal, czyli nieco mniejszy przelicznik, ale jeśli chodzi o same efekty, to jest 20% podniesienia ataku i defa permanentnie, więc ta statystyka zwiększa się na całą walkę. No i mamy dwa typy superataków, więc też nie jest tak, że jeśli bierzemy pod uwagę chociażby Festival of Battles, tam mamy postać Kid Buu, która blokuje ataki wręcz, no a potem mamy postać chociażby Goku z 23 Tenkaichi Budokai, który blokuje ataki Ki. Ten Broly nie będzie bezużyteczny nawet w takich momentach, więc fakt, że mamy tutaj dwa różne typy ataków jest na pewno plusem, chociaż uważam, że i tak ataki wręcz i ataki Ki to są te typy ataków, które najczęściej są w grze kontrowane, bo mamy też ataki innego typu, albo ataki bronią i one bardzo rzadko są kontrowane, więc uważam, że tutaj Broly mógłby być jeszcze silniejszy, natomiast to, że mamy tutaj jakąkolwiek różnorodność, to na pewno Broly go wzmocni. Ok, intro. I tutaj mamy coś, co jest bardzo mocną sugestią, gdzie ten Broly i w jakich sytuacjach ten Broly będzie najmocniej świecił. To będą albo bardzo krótkie eventy, albo bardzo długie eventy. Średniej długości eventy to jest miejsce, wydaje mi się, oczywiście nie znając tych liczb totalnie, bo wiadomo, tutaj będziemy mieli jakieś budowanie sobie statystyk dalej w pasywce, ale mamy redukcję damage'a. 40% na jedną turę, oczywiście Ki plus 4 też, ale Ki wydaje mi się, że to nie powinien być problem. No i Ki plus 3 i redukcja damage'a 30% na 3 tury. Fakt, że jest to rozbite, że mamy to napisane na dwa myślniki, to jest sugestia, że przez pierwszą turę będziemy mieli tak naprawdę 70% redukcji damage'a, bo to nie jest napisane 40% damage'a na pierwszą turę, a od drugiej tury na przykład już 30, że ta redukcja damage'a byłaby 40 i spadłaby do 30. Nie, więc w sumie Ki plus 7 i 70% redukcji damage'a w pierwszej turze, no ale od drugiej tury i w trzeciej turze, czyli w zasadzie w drugim pojawieniu się tylko, mamy już tylko ten drugi efekt aktywny. Oczywiście on się aktywuje raz, więc tak na dobrą sprawę od piątej tury, albo ewentualnie od szóstej, w zależności kiedy tam Broly'ego wrzucicie do rotacji, a kiedy go wyrzucicie. Generalnie chodzi o trzecie pojawienie się Broly'ego. Trzecie, chyba że go sfloatujecie w pierwszej turze. Czyli macie go w pierwszej turze, wrzucacie go na trzeciego slota, więc on nie wraca w trzeciej turze, tylko wraca w czwartej. Więc ten drugi efekt się nigdy nie aktywuje. W sensie on nie będziecie mogli z niego skorzystać. Do czego zmierzam? Gość nie ma redukcji damage'a po 3 turach, więc bazuje na surowych statystykach i gardzie. I to jest wszystko. I to jest o tyle niebezpieczne, że są oczywiście karty, które udowadniają, że można przeżyć. Festival of Battles to jest bardzo długi event, gdzie na początku przeciwnicy są bardzo słabi i jest czas na to, żeby się nastakować. Bogowie z 7. rocznicy, małpy z 7. rocznicy to są idealne przykłady, bo oni mają gardę i redukcję damage'a na samym początku walki, ale potem bazują tylko na statystykach. Tylko że jak oni są w stanie dojść do 15, 20, 25 milionów defensywy, to umówmy się, że ta redukcja damage'a to już nie jest potrzebna. W przypadku Broly'ego podejrzewam, że on też będzie w stanie dojść do takich liczb, ze względu też na to, że ma bardzo wysokie statystyki tutaj w pasywce, ale na to będzie potrzeba czasu. Jak dużo czasu? Zobaczymy, nie jestem w stanie tego w głowie policzyć. Po każdym ataku wyprowadzonym, i to są efekty permanentne, które utrzymują się przez całą walkę, oczywiście mają swój sufit, Ki plus 1 maksymalnie do 5, defensywa 50% maksymalnie do 400%, czyli 8 ataków wyprowadzonych i już mamy wymaksowaną defensywę. Szansa na kryta 20%, uwaga, maksymalnie do 100. 5 ataków Broly wyprowadza i ma gwarantowanego kryta, to jest sugestia, że, przepraszam, ale dawanie kryta tej karcie to jest marnowanie zasobów, więc uważam, że absolutnie nie powinno dawać się tej karcie obrażeń krytycznych, bo on to ma po prostu gwarantowane w swojej pasywce. Jeśli chodzi o ataki przyjęte, i to jest akurat fajne, że defensywa Broly'ego nie zależy od ataków, które on przyjmuje.
Bo często jest tak, że im więcej ataków wyprowadzi, tym jest silniejszy, a im więcej przyjmie, tym lepiej tankuje. Tutaj jest na odwrót, czyli im więcej ataków wyprowadza, tym bardziej zwiększa swoją defensywę, a jego atak, co widzimy dalej, właśnie zależy od tego, ile ataków przyjmie. Też +1 maksymalnie do 5, więc ten efekt z intro, który tracimy po 3 turach, myślę, że tutaj będzie zrekompensowany, maksymalnie 10 ki z obu tych efektów. Atak 40 maksymalnie do 300. No i rzecz, która jest bardzo istotna w kontekście tego stakowania. Wyprowadza dodatkowy superatak, a w zasadzie atak, który ma 50% szans na bycie superatakiem. To może często zawodzić. Uważam, że gdyby było to 70%, to może twórcy stwierdzili, jakby autorzy gry, że Broly będzie za silny, że będzie za szybko się stakował, że będzie za dużo tych superataków, więc będzie za szybko wzmacniał się permanentnie. Natomiast uważam, że plusem mimo wszystko tego efektu jest to, a w zasadzie nawet nie tyle co tego efektu, co tego, co mamy tutaj, jest to. Za każdy atak wyprowadzony, nie za każdy super atak wyprowadzony. To, co ma chociażby, umówmy się, że raczej średnio oceniany przez społeczność Blue Evolution Vegeta z 10. rocznicy. On ma mechanikę, która jest dość niewdzięczna. Czy to było aż tak dawno temu? Jeju, ile kart wyszło, ja muszę tak daleko scrollować. Po tym jak postać wyprowadzi 6 albo więcej super ataków. Ale problem polega na tym, że gość ma dodatkowy atak z 30% szansą na wyprowadzenie super ataku, więc możecie zrobić tak naprawdę, nie wiem, 7 ataków w turze, z czego 6 to będą normale i nic się tutaj nie będzie wam stakować tak naprawdę, więc uważam, że fakt, że tutaj mamy zwykłe ataki, to jest pewien wentyl bezpieczeństwa, który pozwala temu Broly'emu tak czy siak nabijać swoją pasywkę. No ale normale oczywiście nie będą nabijać staków z efektów super ataku, to o czym mówiliśmy wcześniej w przypadku właśnie 12 ki, 18 ki. Tak czy siak, uważam, że to jest spoko akcja, bo zobaczcie, za każdy atak przyjęty, permanentny efekt, 4 ataki przyjmiecie i z tego co ja rozumiem, Broly wyprowadza swój atak tradycyjny i może wyprowadzić jeszcze 4. I ten efekt jest permanentny, więc poprawcie mnie, jeśli ja się mylę, ale jeśli dajmy na to w pierwszej turze Broly zostanie zaatakowany 4 razy, to od następnej tury jest potencjał na 5 super ataków w każdej turze. A co za tym idzie? 5 staków. W przypadku tych liczb 260, 400, 300 to jest potencjał naprawdę na dużą zaliczkę, chociaż to nie jest jeszcze koniec pasywki, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że on mimo wszystko ma dość niskie statystyki. Zwróćcie uwagę na 8000 defa. To nie jest dużo. To jest karta legendarna. To powinno być powyżej 10 000, no ale tutaj się delikatnie wstrzymali. W przypadku ataku również się wstrzymali. Wiadomo, karty stakujące się zazwyczaj mają nieco niższe statystyki, ale jak dużo to będzie robić różnicę, o tym się przekonamy za jakiś czas, jak będzie można zobaczyć Broly'ego w akcji. Tak czy siak, dość ciekawy efekt, a mianowicie za każdy super atak, który został wyprowadzony w postać i tutaj niekoniecznie ten super atak musimy przyjąć. Jeśli przeciwnik zaatakuje nas super atakiem, a my go unikniemy, albo chociażby skontrujemy, co jest dalszą częścią tej pasywki, to i tak dostaniemy permanentnie atak def 30% i tutaj już sufitu nie ma. Więc jeśli w każdej turze jakimś cudem byśmy dostawali super atak, to Broly jest coraz silniejszy i nie ma sufitu, co uważam, że bardzo fajnie wpisuje się w, powiedzmy, kanoniczne działanie formy Broly'ego. Broly się wzmacniał w nieskończoność, więc tutaj oczywiście mamy to stakowanie w nieskończoność, ale cieszę się, że ten element Broly'ego, który wzmacniał się w nieskończoność i nie miał swojego sufitu, jest też wprowadzony do samej pasywki. Za każdy super atak, który będzie wyprowadzony w Broly'ego, atak def 30 permanentnie. No i dość ciekawa sprawa, Broly, który ma kontry, to jest chyba pierwszy Broly, który ma kontry, 70% szans na anulowanie tego superataku. To jest o tyle ważne, że niektóre superataki nakładają efekty. Czyli jeśli przeciwnik trafi was superatakiem i na przykład zestunuje was, albo wam zapieczętuje superatak, albo obniży atak, tutaj efekty są anulowane przez Broly'ego. Tymczasowo Broly zwiększa atak o 260% i kontruje, więc mamy kontry na Brolym. Bardzo prosta pasywka pod kątem mechanik, chociaż mamy tutaj jeszcze jedną dodatkową mechanikę, a mianowicie Scouter i to jest coś, co Broly ma na swojej umiejętności aktywnej, a mianowicie czyste serce i rozsierdzona moc. Dość łatwy warunek aktywacji, powiedziałbym nawet, że banalny, czyli może być aktywowany od 3. tury od wejścia postaci. Nie jest to 3. tura od początku bitwy, więc jeśli Broly na przykład pojawi się nam dopiero w 3. turze, bo na początku będzie wyrzucony na 7. slota, no to okej, wtedy będziemy musieli trochę dłużej poczekać, ale biorąc pod uwagę, że w dłuższych eventach
nie sądzę, żeby ten Active Skill jakoś bardzo się przydawał na samym początku. To nie jest aż tak zły efekt. Możemy tak naprawdę mieć go albo w trzeciej turze, albo w czwartej, albo w piątej, więc to jest i tak początek walki. No i efekt masywnie zwiększa atak, zadaje obrażenia, no i ciekawa sprawa, def 60% na jedną turę i ma Scouter, więc można robić myk taki sam jak na przykład z fizycznym, legendarnym SSJ4 Gogetą albo z Gogetą z 10. rocznicy, czyli aktywujemy Active Skilla, Broly aktywuje Scouter, więc widzimy gdzie jest super atak przeciwnika i wyłączamy wtedy aplikację, resetujemy i mamy początek rotacji, więc można tego Active Skilla użyć jeszcze raz albo go decydować się na nieużywanie, tylko sprawa polegająca na pewnej śliskości tej sytuacji jest taka, że Broly również zadaje obrażenia. Więc jeśli Brolim zabijemy przeciwnika, to nie będzie można zrobić tego triku. Tutaj trzeba uważać, ale biorąc pod uwagę, że tak jak mówię, chociażby w tym festiwalu Scoutera używa się raczej na sam koniec, a tam przeciwnicy są bardzo, bardzo grubi, no nie ma opcji raczej, żebyśmy tym Brolim, chociaż on stakuje, więc no chciałbym zobaczyć jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o liczby. W tamtych momentach Broly już może naprawdę mocno dżebnąć, ale gdybyśmy mieli na przykład Goku i Glorio, ten etap walki Goku i Glorio, no to Brolim byśmy ewentualnie zabili jedną postać, a druga by została, więc ten trik nadal by działał. Tak czy inaczej, uważam, że jest to bardzo fajna sprawa, natomiast Broly, oprócz tego, że jest bardzo silną kartą na niesamowicie długie eventy, takie jak właśnie festiwal, albo jakieś boss rusze też długie, nie wiem, 11-15 tur, myślę, że też byłby w stanie rozwinąć swoje skrzydła. Tak uważam, że ten nowy event, który nazywa się... Tak, to jest chyba Union Master, czyli ten event, w którym mamy kilka walk na mapie, one są dość krótkie i też musimy grać określonymi kategoriami, tylko że jest to troszeczkę bardziej ograniczone, bo nie musimy wybierać całej drużyny, chociażby tutaj Hybrid Science, tylko 3 karty albo 5 kart, moim zdaniem. Ten event jest fajny, podoba mi się on. To jest takie odświeżone Super Battle Road i tam też mamy 3 krótkie walki, można je zakończyć w 3 turach, więc Broly, jego siła tak naprawdę nie będzie polegać na tych statystykach, które on ma przez stakowanie, tylko na tej olbrzymiej redukcji damage'a, którą ma w pierwszej turze, a jeśli będziemy grali Brolim na liderze i na przyjacielu, to będziemy mogli korzystać z tego na przykład w pierwszej turze, no i potem przyjacielem w drugiej turze, no chyba, że Broly go nie będzie w tych kategoriach, tak sobie teraz myślę, że okej, on nie jest w kategoriach tych, które tutaj były aktywne, więc jego byśmy nie mogli wziąć do tej... Chociaż nie! Moglibyśmy wziąć, jeśli byłaby możliwość sklecenia drużyny, żeby on był gdzieś w drużynie wrzucony i tak by można było dorzucić do drużyny 3 Fused Fighters albo 3 Hybrid Science. Dlatego ten event jest o tyle fajny, że można trochę mieszać, można trochę rzeźbić, więc uważam, że ten Broly nie jest oczywiście jakoś tam najlepszą kartą w grze, absolutnie nie, ale jest kartą z bardzo dużym potencjałem w zależności od sytuacji i pod tym względem mi się podoba, ponieważ uważam, że jest to złe, że każda kolejna karta, która wychodzi, jest w dyskusji na temat tego, czy jest najlepszą kartą w grze. Mieliśmy 10. rocznicę, trudno było sobie wyobrazić, że ktoś prześcignie Vegito czy Gogetę, no ale potem okazało się, że wyszły eventy, które sprawiały, że trudno dojść do Vegito i Gogety, że Goku i Vegeta przed transformacją mają swoje wady. Potem wiecie, Gogeta SSJ4, Gohan z Gotenem i Trunksem, ostatnio Gogeta i Frieza. Za każdym razem jest dyskusja, czy każda kolejna karta jest najlepsza. Ja uważam, że ta karta może być najlepsza na niektóre eventy, ale czy ogólnie jest najlepsza w grze? Nie. I uważam, że to jest plus, że ta karta nie jest najlepsza w grze. Paradoksalnie, bo podoba mi się jej prostota, zamysł tego, w jaki sposób została zaprojektowana, że nie jest dobra do wszystkiego, ale jak już jest dobra, to naprawdę można na niej polegać. Linki dość tradycyjne, jeśli chodzi o Saiyan. Wiadomo, kategorie nieco mniej liczne, chociaż uważam, że i tak ciekawie byłoby tego Broly'ego wrzucić do drużyny Giant Ape Power, chociaż z drugiej strony często tam te karty bazują na bardzo mocnym linku Saiyan Roar, prawda? Który jest obecny przy zazwyczaj Super Saiyanach 4. Broly tego linku nie ma, więc być może nie byłby aż takim dobrym dodatkiem do tamtej drużyny, chyba żebyśmy grali w jakiś długi event, więc wtedy powiedzmy on by był w stanie jakkolwiek tam sobie radzić bez tego linku. Tak czy siak, dajcie znać co sądzicie na temat tego Broly'ego, ja sobie tylko jeszcze szybko zerknę, czy może nie ma jakichś informacji tyczących się jakichś EZA. Nie ma. Wszystko jest najświeższe, a więc moi drodzy, tyle jeśli chodzi o dzisiejszy film. Dajcie znać co sądzicie o Brolym, jeśli chodzi o moje samony. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę na Broly'ego samonował. Mam dużo DS-ów. Po ostatnich samonach, jak zrobiłem trochę misji, to miałem praktycznie tyle samo DS-ów, co przed samonami, bo trafiłem tego Gogetę i Freezę w 100 DS-ach. Potem dokończyłem rotację. Ale ten Broly zależy od baneru, jaki będzie. Bo jeśli okaże się, że jest 10 kart na banerze, 9 to są karty, których raczej nie chcę,
to będzie to skip i nie będę samonował na Broliego, a gdzieś tam go sobie zgarnę w przyszłości jak przyjdzie, bo na coś trzeba zużyć te coiny, a może będzie na rocznicy i tak czy siak wpadnie, więc jeszcze zobaczę, czy będą samony. Swoją drogą nie wiem, kiedy on wyjdzie, jeśli on wyjdzie niedługo, to może jeszcze podejmę decyzję, a jeśli on wyjdzie pod koniec tygodnia, to nawet nie wiem, czy byłbym w stanie zrobić samony, bo na tydzień, w przyszłym tygodniu też wyjeżdżam najprawdopodobniej właśnie na 3 dni, piątek, sobota, niedziela, a więc samony pewnie byłyby jeszcze dalej w kolejnym tygodniu. Tak czy inaczej, dzięki Wam za oglądanie, dajcie znać, co sądzicie o Brolim rozsierdzonym i możecie napisać, czy będziecie po niego samonować. I to tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć, dziana.